Dzień dobry kochani, witamy w nowym formacie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Dzień dobry. Paweł Jerzowski z tej strony, kłania się. Zaczynamy. Bardzo dynamicznie. Evergrande z wnioskiem o ochronę przed bankructwem w USA. Chiński deweloper budowlany China Evergrande Group złożył wniosek o ochronę przed upadłością w USA. Odbywa się to w ramach jednej z największych restrukturyzacji zadłużenia na świecie. Evergrande szuka ochrony przed wierzycielami w ramach restrukturyzacji zadłużenia. W tym miesiącu spotka się z nimi, czyli z wierzycielami, w ramach omówienia dalszych kroków. Deweloper szuka ochrony na podstawie rozdziału 15 amerykańskiego kodeksu upadłościowego, który chroni firmy spoza USA, które przechodzą restrukturyzację, przed wierzycielami, którzy mają nadzieję pozwać go lub zamrozić jego aktywa w Stanach Zjednoczonych. Wniosek firmy odnosi się do postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych w Hongkongu, na Kajmanach oraz w brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Firma, niegdyś największy deweloper w Chinach, staje się przykładem bezprecedensowego kryzysu zadłużenia w sektorze nieruchomości, który odpowiada za mniej więcej 1/4 gospodarki chińskiej. Evergrande to ewenement na skalę światową. Jego długi sięgają 340 miliardów dolarów, a za granicą firma ma około 19 miliardów dolarów zobowiązań. W zeszłym miesiącu ujawniła straty w wysokości 81 miliardów dolarów za 2 ostatnie lata, 2022-2021. Przypomnijmy, że Chiny z problemami w sektorze nieruchomości walczą już od 2021 roku, kiedy wybuchła sprawa zadłużeń. Nadal chińskie firmy odpowiadają za 40% sprzedaży nieruchomości, nie pokryły jeszcze swoich zobowiązań. Kryzys zadłużeniowy jest wciąż aktualny, a ostatnio inwestorów zmroziła informacja, że Country Garden nie zdołało spłacić wszystkich odsetek od bieżących zobowiązań. To jest druga firma, nie? Warto zwrócić. Country Garden to jest ta druga największa firma. No, oni teraz są najwięksi, tak? No już tak. od dłuższego czasu. Istnieje zagrożenie, że kryzys na rynku nieruchomości rozleje się na inne obszary gospodarki. Rząd w Pekinie od dawna zmaga się z deflacją, no powiedzmy prawie że z deflacją, słabym eksportem i gwałtownym wzrostem bezrobocia wśród młodzieży. Nie napawają również optymizmem wskaźniki dzietności. Publikacja tego ostatniego została oficjalnie zakazana w Chinach po ostatnim odczycie. Tam było 1,09 bodajże. Tak jest. I zanim przejdziemy do następnej informacji, prośba o lajki, komentarze, suby. Jeżeli chcecie, żebyśmy prowadzili co jakiś czas taki CEP Global, gdyż jest to forma eksperymentalna, to dajcie swój komentarz z informacją, co o tym sądzicie w ogóle. A ja przechodzę do następnej informacji i mamy coś o narkotykach. Belgijski handel narkotykami, wzywanie do wzmożonej współpracy w walce z międzynarodowymi sieciami narkotykowymi. Minister Sprawiedliwości Vincent van Quickenborne wyraził przekonanie, że belgijski handel narkotykami stanowi obecnie jeszcze większe wyzwanie niż terroryzm w kraju. Van Quickenborne nawoływał do zacieśnienia współpracy międzynarodowej w celu zwalczania baronów narkotykowych działających na terenie Belgii oraz poza jej granicami. Wskazał na potrzebę wspólnych umów ekstradycyjnych i zwiększonej koordynacji między portami, aby skuteczniej przeciwdziałać międzynarodowym sieciom przemytniczym. Władze celne potwierdzają, że Antwerpia, belgijskie miasto portowe, stała się głównym centrum przemytu kokainy w Europie. W ubiegłym roku skonfiskowano tam prawie 110 ton tego narkotyku, co stanowi wzrost w porównaniu do około 90 ton w 2021 i 66 tonami w 2020. Więc mamy w 2 lata prawie podwojenie ilości skonfiskowanej kokainy.
Minister porównał skalę obecnego handlu narkotykami do walki z terroryzmem islamskim sprzed kilku lat. Zaznaczył, że wyzwanie to jest obecnie jeszcze poważniejsze z uwagi na rozmiary handlu narkotykami oraz obecność setek tysięcy użytkowników w całej Europie. Aby sobie uzmysłowić skalę tego, co się dzieje, taka ciekawostka. W czasach swojej świetności, w latach 80., Pablo Escobar oraz jego kartel narkotykowy przemycał ogromne ilości kokainy do USA. Większość z Was na pewno widziała serial Narcos. Szacuje się, że kartel Escobara mógł być odpowiedzialny za przemyt nawet 80-90% kokainy dostarczonej do Stanów Zjednoczonych w szczytowym okresie. Przyjmuje się szacunki wyliczone przez DEA, mówiące o setkach ton kokainy rocznie. To ogromne ilości, które przynosiły kartelowi niesamowite zyski, a także budziły ogromne kontrowersje i wpływały na szeroko pojęte destabilizację krajów Ameryki Łacińskiej oraz globalny rynek narkotykowy. Obecnie w Belgii konfiskuje się już ponad 100 ton rocznie, więc mamy do czynienia z podobnym ruchem i podobnymi fortunami, jak właśnie z tego serialu. I czyżby za jakiś czas będzie można obejrzeć Narcos Belgia? Byłoby to ciekawe. I tu jest taka też informacja, bo pojawiały się gdzieś jakieś takie przecieki o tym, że Rosjanie mogą chcieć sprowadzać dolary właśnie od ugrupowań jakichś, które przemycają narkotyki. No zobaczcie, jaka to jest duża skala, ile tych tam dolarów czy euro może być. Wygląda na bardzo ciekawy temat. Paweł, masz coś do dodania może? Nie, ja się nie znam na narkotykach. Okej, no ja też się nie znam, ale informacja wydaje się bardzo ciekawa. A ja przechodzę dalej. Osłabienie chińskiej waluty. Tak jak mamy osłabienie rubla, mamy też osłabienie juana. I teraz słuchajcie. Bank Centralny Chin podjął intensywne działania w celu obrony swojej waluty w obliczu obaw o kondycję drugiej co do wielkości gospodarki świata. A dlaczego obawy? Paweł między innymi czytał przed chwilą jeden z czynników, które może wpływać na tą gospodarkę. Ludowy Bank Chin podjął wysiłki mające na celu powstrzymanie spadku wartości renminbi po opublikowaniu szeregu niepokojących danych ekonomicznych, które ujawniły osłabienie eksportu i malujące zaufanie konsumentów. Yuan dla tych, którzy renminbi dla tych, którzy słyszą po raz pierwszy tą nazwę, to oficjalna waluta Chin, która jest również właśnie nazywana jako yuan, używana zarówno jako jednostka rozrachunkowa, jak i środek wymiany handlowej. Analitycy i handlowcy walutowi stwierdzili, że presja na spadek chińskiej waluty nasiliła się po nieoczekiwanej obniżce stóp procentowych przez bank centralny we wtorek. We wtorek mieliśmy informację, że rosyjski bank centralny podnosi, a chiński obniża. W odpowiedzi banki państwowe rozpoczęły skup juana i sprzedaż dolarów, aby próbować ograniczyć tempo deprecjacji waluty. Handlowcy i eksperci stwierdzili, że to odzwierciedla narastający niepokój w banku centralnym związany z szybkim spadkiem waluty, co było spowodowane rozczarowującymi wynikami gospodarczymi oraz odpływem kapitału z rynku obligacji i akcji denominowanych właśnie w renminbi lub juanie, jak to woli. Ludowy Bank Chin staje również w obliczu presji, aby stymulować wzrost, co doprowadziło do wstrzyknięcia do gospodarki. Ilość juana w wysokości, w przeliczeniu na dolary, 104 miliardy dolarów płynności krótkoterminowej w zeszłym tygodniu. Nie, w tym tygodniu, przepraszam. To największa taka operacja od marca i może osłabić wysiłki mające na celu zatrzymanie spadku wartości waluty. W czwartek bank zobowiązał się także do zwiększenia intensywności dostosowań polityki makroekonomicznej. Od pewnego czasu chińska ekonomia stara się osiągnąć poprawę na zakończeniu restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią w poprzednim roku. Wszyscy oczekują, że Chiny w końcu ruszą, natomiast te ruszenie bardzo jest oporne. Wobec niskiej aktywności handlowej oraz ograniczonych oznak ożywienia wydatków konsumenckich gospodarka Chin przejawia kontrast w stosunku do większości krajów na świecie, które męczyły się z inflacją. W Chinach wzrost cen jest stłumiony, a lipcowe dane wskazują na ryzyko deflacji, o czym też wspominał Paweł w pierwszej wiadomości. Przywódcy w Pekinie ustalili cel wzrostu gospodarczego na poziomie 5% w bieżącym roku,
co stanowi najniższy wskaźnik od wielu lat. Dla wszystkich zainteresowanych Chinami zapraszam też do naszego czwartkowego spotkania z Łukaszem Kobierskim, gdzie o Chinach rozmawialiśmy prawie 2 godziny. Paweł, oddaję Ci głos. Paweł, nie masz głosu. Będziemy kontynuować temat BRICS-u i Chin i powiemy sobie na temat chińskiej giełdy, ponieważ chiński organ nadzoru papierów wartościowych przedstawił pakiet środków mający na celu ożywienie rynku akcji. Chińska Komisja Regulacyjna do Spraw Papierów Wartościowych CSRC zaproponowała kroki, w tym obniżenie kosztów transakcyjnych, wspieranie wykupu akcji i zachęcanie do długoterminowych inwestycji w celu wsparcia rynku akcji, który spadł, słuchajcie, do 9-miesięcznych minimów. Regulator powiedział, że nie wie, czy nastąpi obniżka opłaty skarbowej, środek, który był ostatnio dyskutowany, ale który według komisji jest poza jego kompetencjami, wchodząc w zakres kompetencji ministra finansów. No tutaj rynki obstawiają, że zostanie to obniżone. Inne środki określone przez komisję będą obejmować stymulowanie rozwoju funduszu akcji, badanie planów wydłużenia godzin handlu oraz poprawę atrakcyjności spółek giełdowych. Pod koniec lipca przywódca Chin Xi obiecał ożywić rynek akcji, który chwieje się w miarę pogłębiania się ożywienia gospodarczego kraju i problemów na rynku nieruchomości. Komisja oświadczyła w piątek, że priorytetem jest stabilizacja rynku akcji. Bezwzględnie stabilnego otoczenia rynkowego nie ma podstaw do ożywienia rynku i poprawy nastrojów, powiedział regulator. Niektórzy inwestorzy powiedzieli, że są rozczarowani jednak planami komisji. Według nich polityka obecnie prowadzona nie wystarczy, aby zrównoważyć szersze obawy o chińską gospodarkę. Kluczem do poprawy nastrojów rynkowych jest ratowanie gospodarki, a rynek nieruchomości jest tego sednem. Rynkowi brakuje zaufania, ponieważ inwestorzy nie widzą konkretnych środków do naprawy gospodarki. Dyrektor do spraw badań w Risk Hunt Investment Management powiedział, że środki te zapewnią jedynie krótkoterminowy wzrost rynkowi, na którym inwestorzy są wyjątkowo pesymistyczni. Ale nie zmienia to w żaden sposób fundamentu rynku. Aby powróciła hossa na rynek, wymagana jest prawdziwa polityka, która pobudziłaby przede wszystkim ekspansję kredytową. No i tutaj zwróćmy uwagę, że Bank Ludowy Chin zmniejszył ostatnio te stopę bazową, natomiast rynek cały czas oczekuje więcej i rynek cały czas, mówimy o rynku chińskim, ma obawy odnośnie nie tyle samego rynku, a stanu gospodarki. Czyli to, o czym mówiliśmy, te nieruchomości są najistotniejszą częścią, natomiast równie fatalnie wypadają dane dotyczące chińskiego eksportu. Tak jest i zostawmy w końcu Chiny, gdyż bardzo dużo mamy o nich informacji. Przejdźmy do Europy, a właściwie dokładniej do Włoch. Rząd premier Meloni kontra banki. Podatek od nadprogramowych zysków nie tylko w Rosji. Włochy ogłosiły wprowadzenie specjalnego podatku w wysokości 40% od nieoczekiwanych dochodów lokalnych instytucji finansowych, które są oskarżane o wypracowanie znaczących zysków z powodu wzrostu stóp procentowych. Stopy procentowe we Włoszech wynoszą obecnie 4,25%, ale tu mam dla Was ciekawostkę. Stopy były powyżej zera dopiero od 2022 roku. Wcześniej od 2016 aż do 2022 roku nie było stopy procentowej żadnej, było zero.
Oszacowano, że 10 największych włoskich banków notowanych na giełdzie może ostatecznie zapłacić 4,9 miliarda euro w wyniku podatku od dochodów nadzwyczajnych, chociaż łączna liczba nie jest do końca jasna. Władze Włoch planują wykorzystać wpływy z tego podatku na wsparcie posiadaczy kredytów hipotecznych oraz na redukcję obciążeń podatkowych. Ta decyzja, której analitycy nie oczekiwali, może wpłynąć na banki, które były zmuszone do dostosowania się do nowych warunków. Akcje czołowych włoskich banków, takie jak na przykład Unicredit, odnotowały spadki w reakcji na tę wiadomość. Planowane opodatkowanie ma pomóc w równoważeniu skutków wzrostu stóp procentowych, które wpłynęły na osiągnięcie wyższych zysków przez banki. Wicepremier Włoch Matteo Salvini zaznaczył, że zyski sektora bankowego znacząco wzrosły, a wprowadzony podatek ma skierować część tych dochodów z powrotem do społeczeństwa. Wprowadzenie podatków stanowi kolejny krok w globalnych wysiłkach na rzecz regulacji sektora finansowego w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze. I teraz taka ciekawostka, słuchajcie, we Włoszech przez kilka lat nie było żadnej stopy procentowej, mają 4,25 i już jest problem. Jak to się ma do naszych stóp procentowych, gdzie mamy 6,75, a na poziomie zera nie były nigdy, nie? Zawsze było coś. Paweł, oddaję Ci głos. Słuchajcie, jak jesteśmy przy stopach procentowych i inflacji, to musimy sobie powiedzieć na temat Argentyny. Bo mamy wydaje się, że w końcu mamy porozumienie pomiędzy rządem argentyńskim a MFW. Rząd argentyński powiedział w czwartek, że główny wierzyciel, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, chciał 100% dewaluacji waluty peso w kraju. Zanim obie strony zgodziły się na dosyć małą korektę, czyli o 18% dokonaną na początku tego tygodnia. Według Ministerstwa Gospodarki Sergio Massy kurs peso został ustalony na poziomie 350 peso za dolara, chociaż na rynku równoległym jest bliżej 800. Wreszcie porozumienie, które osiągnęliśmy, oznacza, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli prawie 8 miliardów dolarów wypłat i zamknęło się one w pobliżu 20%, powiedział Massa, który również jest kandydatem rządzącej koalicji peronistów na prezydenta. Przypomnijmy, że cały krajowy program Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynosi 44 miliardy dolarów. Oczekuje się, że zarząd MFW spotka się w przyszłym tygodniu, aby ratyfikować najnowsze raty programu pożyczkowego dla Argentyny, dzięki czemu zostaną odblokowane wypłaty, których kraj tak bardzo potrzebuje. Ja przypomnę, że oni posiadają jako jeden z niewielu krajów tak zwane ujemne rezerwy walutowe. Obecna inflacja w Argentynie jest powyżej 113%, co podsyca gniew ludu w kraju, przez co doprowadziło do szokującego wyniku w prawyborach w zeszłym tygodniu, w którym radykalny populista Javier Milei zajął pierwsze miejsce ponad dwiema głównymi siłami politycznymi. Wybory parlamentarne i prezydenckie odbędą się w październiku. Powiem Ci, współczuję trochę Argentynie, oni tam mają niesamowite problemy finansowe. Tak, ale ja słyszałem wypowiedzi tego pana i one się nie nadają nawet na YouTube'a, co on proponuje. One są tak szokujące, że... No i właśnie jeżeli wybiorą go, to będzie jeszcze gorzej, więc no współczuję. Znaczy, nie sądzę, żeby... Wiesz, oni głosują przeciw i nawet jak ludzie się pytają, dlaczego głosowali na niego, to oni mówią, że na niego nie głosowali, tylko głosowali przeciw. No więc być może w ostatnim momencie jednak się zreflektują, że to byłaby tragedia dla Argentyny. Okej. Masz coś do dodania jeszcze? Tak, ponieważ czeka nas zalew rosyjskich fanów na Twitterze. To myślę, że informacja, która wielu zainteresuje. W piątek firma, nie wiem, no chyba X, tak trzeba ją nazywać. No już teraz nie Twitter, tylko X. Wcześniej znana jako Twitter, usunie, słuchajcie, funkcję ochronną, która pozwala użytkownikom blokować inne konta. Tak zapowiedział w piątek właściciel Elon Musk. Funkcja blokowania pozwala użytkownikom ograniczać określonym kontom
kontaktowanie się z nimi, wyświetlanie ich postów lub obserwowanie ich. Miliarder określił się jako zwolennik wolności słowa, ale niektórzy krytycy twierdzą, że jego podejście jest nieodpowiedzialne. Badacze odkryli wzrost mowy nienawiści, rasistowskich wypowiedzi, antysemickich treści na platformie, odkąd Musk przejął władzę. A niektóre rządy oskarżyły firmę o to, że nie robi wystarczająco dużo, aby moderować treści. I niestety, tak jak bardzo, bardzo lubiałem Twittera, to brak możliwości zablokowania rosyjskich troli, którzy wypisują obelżywości pod twoimi postami. Ciężko widzę moją przyszłość na tym portalu w takim bądź razie. W takim razie, przepraszam, bo zwracają nam uwagę, że mamy nie mówić w ten sposób. Coś o Polsce? Tak, ponieważ jest cel globalny, a więc nie może zabraknąć garści wskaźników. Większość jest z Was znana, natomiast być może ktoś ich nie zna, więc sobie przypomnimy. Niektóre są bardziej świeże, niektóre mniej. A więc zaczynamy od produktu krajowego brutto, który skurczył się o 3,7% kwartał do kwartału w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli porównujemy czerwiec 2023 roku do czerwca 2023 zeszłego roku. Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale, czyli od stycznia do marca, była odwrotna sytuacja, mieliśmy wzrost 3,8. Jeżeli natomiast porównujemy rok do roku, mamy tutaj spadek o 0,5. Roczna stopa inflacji w Polsce spadła do 10,8% w lipcu z 11,5% w miesiącu poprzednim i zgodne jest to ze wstępnymi szacunkami. Był to najsłabszy odczyt inflacyjny od lutego 2022 roku i tutaj głównie ze względu na spowolnienie cen żywności, napojów bezalkoholowych, mieszkalnictwa, usług komunalnych, rekreacji i kultury oraz napojów alkoholowych. Spadły również koszty transportu. Oczekuje się, że w tym roku, nawet pod koniec kwartałów, tak analitycy podają, oczekuje się, że stopa inflacji spadnie do 8,9% na koniec tego kwartału. Czyli w końcu będziemy mieli jednocyfrową po raz pierwszy od W tym dłuższego roku czasu. raczej tak, czy to będzie trzeci kwartał, czy początek czwartego, okaże się. Dobra, to Bilans może ja handlowy. teraz cię wyręczę, żebyś oddech złapał. Z chęcią. Bilans handlowy w Polsce po raz kolejny odnotował nadwyżkę w wysokości 1 bilion 29. Miliard. Aha, 1 miliard 29 milionów. Właśnie, te zero mnie tam myliło. 1 miliard 29 milionów euro w czerwcu 2023 roku, odwracając deficyt w wysokości 1 miliarda 91 euro w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Eksport odnotował wzrost o 1,7% rok do roku, osiągając, Paweł, jaką 27 miliardów. 886 milionów euro. Głównie dzięki rosnącej sprzedaży części i samochodów osobowych, dostawczych oraz silników. Tymczasem import spadł o 5,8% do 26 miliardów 857 milionów euro, przy czym spadki zaobserwowano w 5 z 6 kategorii. Największe spadki odnotowano w paliwach i dobrach konsumpcyjnych. Sprzedaż detaliczna za czerwiec to jest minus 4,7%. Paweł? Tak, i ta sprzedaż w czerwcu to jest 4,7. Natomiast jest to spowolnienie w stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli maja, w którym ten spadek wynosił 6,8%. Natomiast jest to nadal 5. negatywny odczyt. No i tutaj handel spadł we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego.
I mamy następne nie za dobre dane, czyli indeks PMI dla przemysłu spadł do 43,5% w lipcu 2023 roku, z 45 w czerwcu, pozostając spadkiem przez 15 miesięcy. Oznacza to najgorszy odczyt od listopada 2022 roku. No i tu należy zwrócić uwagę, że sektor przemysłowy pozostawał narażony na słabe wyniki i rynki europejskie. 4 na 5 komponentów badania pogłębiło spadki, czyli nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, zapasy zakupów. No i tutaj wydaje się, że te wskaźniki, które są za ten drugi, no i początek mamy trzeciego kwartału, powinny nakłonić rząd, prawdopodobnie po wyborach, do zwiększonej i ciężkiej pracy. I strategia ulubiona wielu polskich rządów, jakoś to będzie, w mojej ocenie się nie sprawdzi. I mówimy tu o każdym rządzie, żeby nie No było. mówimy o tym, który będzie rządził, a który to my nie wiemy, tak? Bez względu na to, po prostu trzeba pracować, bo odczyty są słabsze niż Są były. słabsze, tak? Są tam pewne pozytywy, o tym będziemy pewnie mówić za tydzień, jak one się potwierdzą, natomiast no, te wyniki nie napawają jakimś dużym optymizmem. Z naszej strony to wszystko z informacji globalnych. Jeżeli się podobało, zostawcie komentarz. Jeżeli się nie podobało, zostawcie komentarz. Weźcie pod uwagę, że to jest nasza premiera, więc troszeczkę się stresowaliśmy, ale będzie lepiej. Można hejtować. I można hejtować, tak. Więc jak najbardziej przyjmujemy to. Miłego dnia, miłego weekendu życzymy. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Hej. Mamy dogrywkę, Paweł. Tak, znowuż nie chcę się wyłączyć. Więc jeszcze raz się trzymajcie. Miłego dnia.